muszę Wam się do czegoś przyznać. Otóż czuję tremę. I takie ciekawe, myślę, że pozytywne emocje, wynikające głównie z tego, że będę miał przyjemność razem z Wami pójść na spacer z osobą, którą podziwiam, lubię, którą dopiero co poznałem i której jestem fanem. Kto to jest? Karolina Gorczyca. Cześć, dzień dobry wszystkim. Cześć Karolina, jak Cześć, się masz? witaj. Bardzo dobrze, dziękuję. Mogłabym to samo powiedzieć o Tobie, bo jesteś takim moim sportowym autorytetem. Jak byłam dzieciakiem, to przecież często śledziłam Twoje wyczyny i również czuję małą tremę. No proszę. A poczekaj, to najpierw tak podsumuję, że dzień bez wazeliny to dzień stracony. No dokładnie. Już mamy to za sobą. Miło sobie coś miłego powiedzieć, szczególnie na dobry początek dnia. Ale chciałem od razu na Nie, gorąco... ja uważam, że bardzo fajnie zacząć dzień dobrym słowem i usłyszeć również dobre słowo. A, To jest to mi się podoba. Bardzo fajne. No, mieliśmy kiedyś taki power walk z Ewą Wojdyło, jeden z najbardziej popularnych na naszych power walkach i ona powiedziała jedną fajną rzecz, że tak mało sobie mówimy, co ja w Tobie lubię. Do osób bliskich nam na co dzień, z którymi się spotykamy i bywamy, ale także takich, których spotykamy, tak, wiesz, mimochodem. Tak, to jest na pewno bardzo budujące, ale wiesz, żeby powiedzieć komuś coś miłego, chyba też trzeba umieć samemu mówić sobie coś miłego. Trzeba mieć też taką cechę jakiejś takiej samoakceptacji, Tak. taką jakąś otwartość, żeby umieć mówić komplementy i miłe słowa. No właśnie. Nie wszyscy to potrafią. Już mi lepiej, chyba przełamaliśmy lody pierwsze a propos tych emocji i tremy. Jak dajecie sobie radę wy, aktorzy, z tremą? Tak na początek jeszcze zapytam, zanim przejdziemy do głównego tematu naszego Power Walka. Powiedz, jakie macie fajne, sprawdzone metody albo metodę jedną, kiedy łapie trema? Trema generalnie jest bardzo dobra i bardzo potrzebna w naszym zawodzie, ale chyba też tak ogólnie. No, trema mobilizuje na pewno i sprawia, że człowiek coś może poczuć, jakoś zobaczyć, nie wiem, widzi, że żyje, bo tak naprawdę ta trema za chwilę mija i potem masz to doświadczenie, jak sobie z tym poradziłeś właśnie, Tak. że przeszedłeś jakiś trudny moment. No a w naszym zawodzie to jest tak, że przynajmniej, no, będę mówić o sobie, nie będę ogólnie mówić, jest tak, że ta trema po prostu mobilizuje. Jako sportowiec pewnie też to znasz, kiedy ona ci daje jakąś taką siłę i energię i napęd. Okej, czyli ty przekładasz tą, że tak powiem, przerabiasz tą tremę na coś pozytywnego, a nie coś, co cię blokuje i coś, co cię ciągnie w dół, niszczy albo zamraża, że tak powiem, przed wejściem na scenę. Tak, chyba tak mam, wiesz, bo też w trudnych innych sytuacjach, takich życiowych, pozazawodowych, kiedy się pojawia ta trema, to mam coś takiego, że oczywiście przeżywam to fizycznie bardzo i wiesz, wszystkie objawy, ból brzucha, trzęsące się ręce, ale potem, kiedy już jestem w tym momencie, na który tak bardzo czekałam i który mnie tak tremował, Tak. nagle dostaję, nie wiem skąd, jakiegoś takiego właśnie poweru i tak mi odpala, wiesz, taka odwaga, jakaś siła. Nie wiem, czy to jest przez to, że wypracowałam sobie to jakoś, czy właśnie potrafię już rozpoznawać i jakby nazywać, że ta trema jest po to, żeby mi za chwilę odpaliło coś, a nie po to, żebym się schowała w sobie i uciekła. Tak. Szczerze, jedną ważną rzecz powiedziałaś, którą ja także biorę ze sportu i którą myślę, że nas łączy. Te nasze dwa, można powiedzieć, oddzielne światy, odległe tak bardzo, świat aktorów i sportowców, że wcześniej jesteśmy dobrze przygotowani. Kiedy już wychodzimy, to wiemy, co robić, a ta trema daje energii i adrenaliny, motywacji, koncentracji, żeby zrobić to, na co tak długo pracowaliśmy i przygotowywaliśmy się. Zgadzasz się z tym? Tak, wiesz, to bardzo dobrze teraz to nazwałeś, że musisz być do tego przygotowany i wiedzieć, Tak. o co ci chodzi, czego chcesz i co chcesz osiągnąć. Tak, tak, fajnie. Świat aktorów. Podziwiamy Was. Zazdrościmy takiego życia, jak w bajce. A z drugiej strony, ja tak czasami myślę, patrzę, a nawet to mi, zanim weszliśmy tutaj, ruszyliśmy na spacer, powiedziałeś, że no nie jest łatwo.
Jest tyle rzeczy, z którymi musicie się zmierzyć, o których dzisiaj na pewno powiemy. I tutaj bądźcie z nami do samego końca, bo to, co przygotowaliśmy dla Was z Karoliną, to no, nie będzie takie głaskanie tematu. Ale no właśnie, czy Was podziwiać i zazdrościć, czy czasami pomyśleć, że współczuć? Jak to jest w tym świecie aktorów? Wiesz co, no prosto. Aktor, jak każdy człowiek, przeżywa to samo, co każdy. I myślę, że może nawet jest nam czasami trudniej, dlatego że nasze życie jest wystawione na pewien, można powiedzieć, pokaz. Tak. Jest ogólnodostępne i można o nas napisać bardzo prosto, bardzo szybko coś. Może to być coś bardzo negatywnego, ale również często pozytywnego. To akurat ta dobra strona. I można coś przeczytać i tak naprawdę to nasze życie, no, trudno jest ochronić, mieć jakąś intymność. Oczywiście wiadomo, że to ty, to znaczy to ja chronię tę moją prywatność i daję tyle, ile chcę, ale często się to wymyka gdzieś spod kontroli i to na pewno jest trudniejsze. To jest trudne, żeby być pod ciągłym oceną, krytyką. I tego się trzeba uczyć. Uczyć, tak? Tego się trzeba uczyć. No, A w wiesz, jaki sposób można się tego nauczyć? Bo wiele osób mierzy się z krytyką zewnętrzną. Często jest to krytyka zawodowa, tak jak w Waszym przypadku, no ale można dzisiaj się przyczepić do wszystkiego i każdy tak naprawdę, także w internecie, chociażby może zamieścić jakiś komentarz, który jest po prostu poniżej pasa. No i jak Ty dajesz sobie radę z taką ciągłą tak naprawdę krytyką, presją wynikającą z tego? No przede wszystkim, wiesz, no to leży w takim twoim głębokim poczuciu pewności siebie i tego, kim jesteś dla samego siebie. To tak naprawdę jest źródło i praca z tym polega na tym, że rozmawialiśmy przed naszym nagraniem o korzystaniu na przykład z terapii, z psychologów, z takiego wsparcia właśnie psychologicznego. No to myślę, że w ogóle każdy człowiek powinien z takiego wsparcia korzystać, albo może większość z nas, bo każdy ma coś do zrobienia ze sobą. Jeżeli ty jako człowiek masz to poustawiane w sobie, jakby to poczucie tego, kim jesteś, poczucie własnej wartości, wybudowane jakieś takie, wiesz, jakieś takie bezpieczeństwo wewnętrzne, no to tak naprawdę przyjmiesz każdą krytykę. Bo ta krytyka tak naprawdę będziesz wiedział, z czego wynika, dlaczego ona przychodzi z tamtej strony i nie będziesz jej traktował... Będziesz ją traktował z dystansem. I to jest ta nauka, bo i to jest źródło właściwie. No. To, co teraz słyszycie, bo wiele osób nas nie tylko ogląda na YouTubie, ale też i słucha na Spotify i na Apple Podcast, to była grupa młodzieży, która szła chyba przed nimi wszystkimi nauczycielkę. Czy to mógłby być power walk w formie lekcji? Może to być power walk, dokładnie. To by było cudowne. No. Że Gdzieś tam zmienia chodzi się po w tym głowie. naszym No właśnie. systemie. Tak, aktywność, uczenie się podczas chodzenia. Jestem wielkim fanem Asi Wojsiat, która jest specjalistką od mózgu. Właśnie mi powiedziała niedawno, że wiedza lepiej utrwala się podczas chodzenia. Może to jest pomysł właśnie na robienie lekcji podczas chodzenia, no ale to już zostawmy jako pomysł, który gdzieś tam się zrodził. Czyli mówisz bo rozmawialiśmy o krytyce, fajnie to powiedziałaś. A powiedz, jak wygląda u Was w zawodzie ta, nazwijmy to, niepewność? Niepewność związana z zatrudnieniem, bo no, nie wiem, czy działa to na takiej zasadzie, że masz długofalową umowę z, nie wiem, z teatrem, z telewizją, z producentem jakimś, czy jednak to jest od projektu do projektu i tak naprawdę jak już jesteś w projekcie, to zaraz musisz się zastanawiać, a co dalej? No tak, to jest ta druga wersja, o której mówisz, od projektu do projektu. Ja akurat nie jestem zatrudniona w żadnym takim instytucjonalnym teatrze i nigdy nie byłam, a to dlatego, że zawsze miałam takie poczucie bycia indywidualną osobą, niezależną od nikogo, która może robić to, co chce, nie prosi o pozwolenie, najkrócej. I jakby szukałam takiej pracy, która
właśnie tę niezależność moją by w pewnym sensie no, respektowała. Więc od projektu do projektu i rzeczywiście tak, no, to życie nie jest łatwe. Bo to jest ciągła walka, ciągłe staranie, ciągła taka, no, czujesz niepewność z tym związaną? Tak, bardzo dużo, tak, ale wiesz, to jest na tej zasadzie, że też do tego można jakoś przywyknąć i to takie, wiesz, życie, jakby to powiedzieć, takie interwałowe w kontekście emocji i stanów, no bo wiesz, raz jest super, jesteś na fali, jesteś na szczycie, Tak. a za chwilę masz 3, 4, 5 miesięcy, wiesz, kiedy się nie dzieje nic. I musisz jakby tym zarządzić, ale też wiesz, czasy się zmieniają i im jestem starsza, tym też jakby bardziej uświadamiam sobie, że to nie jest tak, że tylko mogę czekać i nic nie robić, ale mogę też dużo właśnie sama mogę dużo zrobić, to znaczy sama mogę stworzyć, sama mogę napisać, albo możemy napisać, tak jak zrobiliśmy to z moim mężem Krzyśkiem Czeczotem. Tak. Zrobiliśmy spektakl, stwierdziliśmy, że okej, no to trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Zrobiliśmy ten spektakl. Spektakl przyniósł ogromny sukces. Gramy tego bardzo dużo. Pojawiły się kolejne pomysły na kolejne projekty. I wiesz, to otwiera taką nową furtkę w tym moim zawodzie, furtkę, której nie znałam albo którą bałam się gdzieś może otworzyć, bo nie miałam na tyle odwagi albo wsparcia też. Tak. I takie czasy teraz też się pojawiają. Wiesz, dużo artystów, aktorów, naszych kolegów po prostu bierze sprawy w swoje ręce. I bardzo dużo przychodzi oryginalnych projektów, które są już realizowane przez dużych producentów. I to jest fajne. To znaczy jest coraz większa otwartość na to, naszej branży. Więc trochę tak teraz działam i działamy. I to daje jakieś takie większe poczucie bezpieczeństwa, sprawczości i to jest fajne. Fajne rozwiązanie, powiem szczerze, ja to biorę od razu, żeby wziąć taką w pewnym sensie niemoc i niepewność bardziej w swoje ręce, znaleźć jakieś rozwiązanie, a nie po prostu czekać od projektu do projektu. Znaleźć grupę ludzi, grupę osób, która wiesz, jest twórcza, kreatywna i która cię wspiera i robić coś, co jest twoją pasją, coś, co kochasz. No nie ma nic lepszego. Tak, ale jeszcze do tego dobrze mieć w zespole osobę, która później to poskłada pod kątem przedsiębiorczym, bo nie wiem, czy zauważyłeś, że wy aktorzy, my sportowcy niekoniecznie zawsze w biznesie się potrafimy odnaleźć. Dokładnie. Parę razy już widziałem i sam zresztą doświadczyłem, takie mamony, takie błędy się popełniało, tyle przelatywało, nie tylko czasu, ale i pieniędzy pomiędzy palcami, że to jest też może fajna wskazówka, żeby mieć kogoś, kto potrafi to później poprowadzić dobrze. No ja akurat mam to szczęście i dziękuję tutaj losowi, że mi dał taką możliwość, bo akurat Krzysztof jest taką osobą, która jest bardzo jakby w tym biznesie jakby mocniej ogarnięta czy otrzaskana kolokwialnie. Tak. Natomiast ja jestem tą osobą, która jest bardziej twórcza i kreatywna, to znaczy rzucam jakiś pomysł, ideę, na początku nieśmiało, Tak. ona potem kiełkuje, no a potem jest pomysł, że no może byśmy jednak coś takiego zrobili. No i od słowa do słowa zaczyna powstać projekt, który już później jest zarządzany bardziej przez Krzysztofa, ale później już jakby tworzy się szersza grupa. Tak. Ale fajnie właśnie się podzielić tymi funkcjami, bo każdy z nas ma rozbudowane funkcje, jakby I skille, tak zwane. te skille dokładnie. Co można sobie oczywiście sprawdzić, są na to różne metody, między innymi właśnie test Galupa, nie wiem, można sobie zrobić. Robiłaś test Galupa? Robiłam sobie taki test też i Niedawno czy dawno? dosyć niedawno sobie robiłam, tak. No ja też. Ja jakbym miał jedną wiadomość wysłać do siebie w przeszłość, taką wiesz, jeżeli by była taka możliwość, to bym właśnie powiedział: Mateusz, jak najszybciej zrób sobie test Galupa. I ja tyle mógłbym mniej, że tak powiem, przepalić energii, pieniędzy, błędów popełnić mniej, gdybym wiedział o niektórych rzeczach, które nie tylko, że wyszły w tym teście, bo ja jak najpierw go zobaczyłem, to mówię: what? U mnie relacyjność na pierwszym miejscu, mój talent? Naprawdę? No, a ja jestem, wiesz, introwertykiem. To witaj w klubie. Tak? Proszę. A masz tą relacyjność, bo ja mówię z Dorotą, jak omawialiśmy ten mój wynik, to mówię: nie, no w żadnym wypadku. A ona mówi: ale poczekaj, popatrzmy. I okazało się, że ja w małym zespole, 2, 3, 4, 5-osobowym działam fantastycznie. W ogóle mnie to, wiesz, niesie. Ale jak już jest 10, 15, 20 osób, no to mnie nie ma.
Taka ciekawostka. Bardzo to jest ciekawe wiedzieć A u Ciebie właśnie. jakie talenty wyszły? No ta relacyjność też wyszła, ale wyszła też właśnie taka duża empatia, która i znowu jest, może być albo ogromną przeszkodą w życiu, albo dużą zaletą tak naprawdę, w zależności od tego, jak ja sobie tym pokieruję. I ta empatia właśnie, i ta relacyjność, i taka natura poszukiwania cały czas takiej harmonii, to są takie cechy właśnie, wiesz, które rzeczywiście obserwuję u siebie, bo mam dużą taką umiejętność porozumiewania ludzi między sobą, ja z tymi ludźmi. Nie Prywatnie wiem, czy zawodowo? i prywatnie, znaczy tak ogólnie, jeżeli chodzi o relacje wszelkie, no więc jeżeli na przykład pracuję z jakąś dużą grupą, to ja jestem tą osobą, która często na przykład potrafi szybciej dotrzeć i załagodzić jakiś konflikt, na przykład zaistniały między ludźmi, albo właśnie troszeczkę wystopować czyjeś nerwy, emocje, złość, wytłumaczyć, Brak wiesz. zrozumienia. z Brak drugiej zrozumienia, dokładnie. I to Ta empatia Twoja się tutaj, myślę, że uruchamia mocno, co? no może mogłaby być mediatorem, tak sobie myślę jeszcze. No, zostań na razie w tym, co robisz, bo fajnie to robisz i fajnie to działa. Wspomniałaś o tym, pozdrawiamy Krzyśka bardzo serdecznie, Dokładnie. że wzięliście sprawy w swoje ręce, stworzyliście projekt i nazwałaś go sukcesem. Ciekaw jestem, bo się kompletnie na tym nie znam. Co można określić mianem sukcesu w branży teatralnej? No u nas to się przekłada bardzo, bardzo prosto. No, ilość spektakli, które zagraliśmy od marca zeszłego roku, a jeszcze nie minął rok, to jest prawie 100 już. I ponieważ ja sama jestem jedyną osobą w naszej obsadzie, która nie ma dublury z powodów, że tak powiem, okoliczności życiowych, różnych, do których nie mogę mówić, no to jestem osobą, która jestem jedyną osobą w grupie, która zagrała i zagra za chwilę, przepraszam, 100. spektakl. Więc to jest jakby miara tego sukcesu, że gramy bardzo dużo, że jest bardzo dużo tych zamówień w całej Polsce. Ludzie dzwonią do różnych miejsc, ośrodków, teatrów, bo chcą zobaczyć ten spektakl o Egipcie. I czasami jest tak, że jeździmy już kilkukrotnie, byliśmy na przykład w tym samym miejscu, więc to jest bardzo dobry wynik dla nas. No i też to się przekłada realnie na cyfry, o których oczywiście nie mogę Ci powiedzieć teraz tutaj, Nikomu nie powiem. ale się przekłada, więc, Nikt się nie dowie. więc to jest ta miara sukcesu. Tak, fajnie. I to, że... Ale wiesz, to jest taka miara sukcesu, która jest taka materialna, ale jest jeszcze ten inny sukces, taki bardziej duchowy, jakby powiedzieć mentalny. Wiesz, ilość ludzi, która zawsze wstaje po naszym spektaklu i bije brawo, wiesz, na stojąco, i ta energia, która od nich idzie przez cały spektakl, ten niekończący się śmiech, to jest coś takiego, co Cię tak zapala, wiesz, że przez te 2 godziny zapominasz tak naprawdę o całym świecie i jesteś tylko z tymi ludźmi w tym procesie, Tak. odbierasz tę ich energię, oddajesz im to, więc to jest naprawdę coś niesamowitego. No, Daje to zanurzasz się, satysfakcję, co? zanurzasz I się. paliwo do dalszego działania. Wiem, właśnie też to zauważyłem, że to fajnie działa, jak się dostaje ten feedback z zewnątrz. Dlatego, moi drodzy powerwalkerzy i powerwalkerki, jeżeli niezależnie w jakiej branży jesteście, możecie zwrócić uwagę na to, jak oddziaływujecie na innych ludzi, a w różny A przy sposób można okazji to zrobić. zapraszam na spektakl Optymiści, który gramy w całej Polsce, także szukajcie nas. Optymiści. Gdzie można Was znaleźć? To na stronie internetowej? Na stronie internetowej można znaleźć repertuar, na stronie kopy.pl, na stronie sceny Relax, to jest Kopa? Gdzie gramy. To jest nasz organizator, który nas wysyła, że tak powiem, w tour okej. po całej Polsce. Współproducent, także I jeździcie po całej Polsce. jeździmy po całej Polsce. Jeździmy głównie weekendami, to są takie wyjazdy 3-dniowe, gdzie gramy w różnych miastach, piątek, sobota, niedziela, ale również w dni tygodnia. Także tak. Okej. Gramy też oczywiście tutaj w Warszawie na miejscu na scenie Relax. Okej. No to słuchajcie. Ciebie też musimy oczywiście, się Mateusz, wybrać. zapraszam. Ja bardzo chętnie przyjdziemy. Jaka jest żywotność, jaka jest długość życia takiej sztuki, spektaklu?
można ją grać w nieskończoność, czy jednak ona ma taką swoją, wiesz, przydatność do spożycia, a później jednak trzeba już odstawić ją na półkę, bo się przejadła i pomyśleć o nowym produkcie, a najlepiej wcześniej. Wiesz co, myślę, że to zależy od spektaklu. Są spektakle, które są już grane przez 10 lat i znam takie, a są spektakle, które schodzą na przykład po 3 latach i też znam takie. Mam nadzieję, że nasz będzie żywotny jak najdłużej. Natomiast wszystko tak naprawdę zależy od tego, co publiczność, czego publika oczekuje. Czyli obserwujecie, patrzycie, jak Trzeba jednak te trendy, cały tak. czas ludzie chcą, reagują, jest potrzeba, tak? Tak. Na pewno warto i inaczej. Na pewno te, wiesz, projekty oryginalne, produkcje oryginalne są bardzo mile widziane. Ten nasz projekt jest, wydaje mi się, że jego sukces polega też na tym, że on opowiada o nas w krzywym zwierciadle, o nas, o społeczeństwie, o nas Polakach, w ogóle o ludziach, ale też jest osadzony w tej naszej polskości bardzo mocno. Tak. No i trochę jak w krzywym zwierciadle uśmiechamy się do tych naszych cech, do tych nieumiejętnych relacji, odwołujemy się do relacji z naszymi bliskimi, z naszymi rodzicami, z naszymi partnerami i to jest... Tam to ukryliście, że tak powiem, pomiędzy liniami, tak? Jest przekaz jakiś konkretny. Znaczy myślę, że dużo osób oglądając to myśli sobie, kurczę, to też jest moje życie. Tak. Właśnie to tak wygląda u mnie w domu. I dlatego to jest, i dlatego tak bardzo ludzie to lubią, bo to jest o nich, o nas. Tak, fajnie, fajnie. Chciałbym wrócić, wiesz, nam zależy zawsze na powerwalkach, żeby coś z nich wziąć do swojego życia. To, co opowiadasz, to jest, wiesz, sztuka, do której jak pójdziemy, to pewno też coś weźmiemy, ale chciałem Cię znów podpytać trochę o tą, jak to się mówi, to ten przerywany cykl pracy, której doświadczyłaś, prawda, będąc aktorką. Czyli masz robotę, Tak. a później jest cisza, musisz czekać, oczywiście starając się chodzić na castingi, tak to chyba się nazywa? Tak. I cały czas, wiesz, dzwonić, szukać. Jak długą miałaś w swojej karierze taką najdłuższą przerwę, gdzie faktycznie nie było roboty? No, ciekawe pytanie. Nie zastanawiałam się nigdy nad tym, ale myślę, że na pewno to było parę miesięcy. Nigdy na szczęście nie miałam czegoś takiego, że przez wiele lat, tak jak to się zdarza czasem słyszeć od moich kolegów, nie miałam pracy. Bo nawet jeżeli... Nawet lat. Nawet lat. Nawet jeżeli, wiesz, miałam ten okres, wiesz, gdzie rodziłam jedno moje dziecko, potem drugie, to zawsze był taki okres, kiedy bardzo szybko wracałam do tej pracy i tak się jakoś układało na szczęście, że byłam na przykład w serialu Czas Honoru, który ma długą przerwę między jedną serią a drugą i tak się okazało, że w tej przerwie właśnie urodziłam moją córkę, więc potem mogłam szybko już wrócić na ten plan, bardzo powoli. To była dobra przerwa. To była dobra przerwa. I kiedy rodziłam drugie moje dziecko, również byłam w takiej robocie, gdzie właściwie mogłam sobie na chwilę zrobić przerwę, ale potem znowu wróciłam i ta praca była bardzo przyjemna, nie była jakoś obciążająca, więc tak to wszystko sobie jakoś... A to było sterowane ręcznie przez Ciebie i robiłaś to świadomie, czy akurat tak się, że tak powiem, poukładało i nie było to uzależnione od Twoich działań czy decyzji? I jedno i drugie, to znaczy akurat działa się ta robota, ale mogłam to jakoś tam terminowo posterować sobie, powiedzmy. Ale wiesz, jak to jest, no takich rzeczy się nie da zaplanować co do, wiesz, dnia, miesiąca, bo nie jesteśmy ludźmi i po prostu... Ale myśląc o czymś... Ale sprzyjała mi tutaj, jakby sprzyjał mi los, że to się wszystko tak fajnie poukładało. Ale rzeczywiście, wiesz, no jest tak, że jest dużo tej frustracji, jak w mojej branży, no wiesz, inni pracują, a ja nie, inni robią, a ja nie. Dlaczego to nie przyszło do mnie? Nie wiem, albo w czym jestem gorsza, albo przecież byłam najlepsza na castingu, to wiem, a nie wzięli mnie, tylko kogoś innego i ciągle takie pytania, wiesz, i te konkursy, te castingi, na których cały czas musisz udowadniać, pomimo tego, że masz tyle lat i tyle doświadczeń, to cały czas musisz pokazywać, że to ty, że to ty.
I to I jest być tu i teraz w formie, a nie, Być tu i że teraz. idą za tobą tytuły, pagony i to, co masz w swoim dorobku. Dokładnie, no i ta, wiesz, właśnie musisz być w formie, tak jak mówisz, Mhm. i takiej formie fizycznej, i formie psychicznej, w każdej formie, no bo To od razu Cię zapytam, bo to jest fajnie, że o tym powiedziałaś, a miałem ten punkt czy tam pytanie na liście swojej. Jak dbasz o swoją formę, żeby być w tej formie fizycznej? Pamiętam te lata, kiedy kibicowałem Tobie w Twoich startach w triatlonach. Tak? były takie czasy, no, to trwało właśnie. to 6 lat. Sama jestem w jakimś szoku dzisiaj, że tyle lat taki trudny tak naprawdę sport sobie wybrałam, ale to też się wzięło dlatego, że ja mam taką, kiedyś już Ci powiedziałam przez telefon, że mam coś takiego, że mam bardzo taką dużą potrzebę jedności, jakby takiej tej mojej głowy z ciałem, że potrzebuję mieć to bardzo zintegrowane. To znaczy, jeżeli to nie jest zintegrowane, to ja po prostu funkcjonuję w sposób, nie funkcjonuję prawidłowo po prostu. Okej. I ciągle ta A wytłumacz, potrzeba... na czym to polega? I jak to robisz, jak to czujesz, a jak też do tego dochodzisz? Bo to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś. Czy czuję, że muszę mieć sprawne ciało, że to ciało robi to, co ja chcę, czego ja potrzebuję, że ono mnie nie boli, że mnie coś tam nie strzyka, że jest, nie wiem, elastyczne, rozciągnięte, że... Jak ci to powiedzieć, że jestem po prostu zadowolona z tej mojej formy i ona I zdrowia. wtedy, i zdrowia, i ona wtedy bardzo, to się przekłada na moją głowę, na mój stan, stan mojej głowy, więc jeżeli to ciało nie jest takie, jakbym chciała, no to głowa też mi nie pracuje tak, jakbym chciała, znaczy to się objawia tym, że wtedy jestem w gorszym nastroju, nie wiem, wpadam w jakieś takie stany, wiesz, powiedzmy, jakieś depresyjne, no a tego nie chcę. To znaczy wiem, że jeżeli się u mnie zaczyna taki moment gorszego samopoczucia, to Tak. znaczy, że muszę zadziałać w obszarze ruchu, O, w jakiej fizyczności i od tak tego dalej. zacząć. Od tego A zacząć. nie, że idziesz do psychologa, Nie. czy terapeuty i tak dalej. Najpierw zacząć od bazy. Tak. To Tak. znaczy... Fajne, podoba mi się. I coś, Super, że w ogóle, że to powiedziałaś, wiesz, bo to może być dla innych bardzo fajna wskazówka, bo czasami wymyślamy, o tutaj, wiesz, źle się czujemy i tak dalej, to ja wezmę tabletkę, to ja wezmę Nie, to jest- sobie pomoc psychologiczną, a nagle się okazuje, że w zupełnie inny, prosty sposób można sobie pomóc właśnie. To znaczy nie, no, dbając o fizyczność. weź sobie psychologa, to jest w ogóle bardzo fajne, bo też ta praca z psychologiem i to wzmacnianie się właśnie przez utylizację tego, co tam się w nas nagromadziło i wywalanie tego do jakiejś osoby, która ma na to przestrzeń, bo jest specjalistą w tej dziedzinie, jest bardzo potrzebne. Ale mamy ogromne narzędzia, my sami, własne narzędzia, które możemy wykorzystywać. I właśnie tak jak na przykład teraz miałam dosyć, powiedzmy, trudniejszy czas ostatnio. Powiedzmy, że ten czas trwał, nie wiem, 2 lata. I to był taki dla mnie trudny moment i potrzebowałam właśnie, potrzebowałam sobie jakoś tam z tym poradzić i teraz wpadłam na bardzo fajną rzecz, dlatego że ja zawsze ćwiczyłam bardzo mocno w takich momentach, to znaczy robiłam sobie challenge, że będę biegać teraz codziennie, że będę i robiłam sobie, zapisywałam sobie plany moje i tak Pomimo dalej. złego stanu Tak. i nastroju, Tak, tak? Stanu i tak. nastroju, okej. No i tak sobie, wiesz, rozpisywałam, na przykład robiłam sobie takie challenge biegowe, ale zobaczyłam, że one bardzo mocno mnie, jakby to powiedzieć, też fizycznie byłam zmęczona. To też jeszcze nie było to, czego potrzebowałam. Widziałam też po swoim ciele, bo mam taką łatwość, że kiedy ćwiczę, to ciało się robi bardzo takie umięśnione. To tego też trochę To widać jakby- po skórze, po mięśniach, Tak, po po nogach, po nogach. brzuchu, po I też ciele. ciekawe to jest, bo mogłabym być kulturystką, gdybym w ogóle, wiesz, tak naprawdę intensywnie ćwiczyła, bo mam tak, wiesz, jako sportowiec, po prostu niektórzy mają taką Budowę ciała. taką budowę, że to od razu widać. Tak. Pamiętam w triatlonie, jak jeździłam właśnie na tym moim rowerze szosowym, to te nogi takie były bardzo już przesadnie umięśnione, co mi się bardzo nie podobało, no ale i teraz wymyśliłam, że czegoś więcej potrzebuję, że potrzebuję jeszcze pracy właśnie z oddechem, żeby się też uspokoić, żeby tę głowę po prostu uspokoić, żeby jakiś taki system nerwowy trochę, wiesz,
jakby to powiedzieć, przywrócić do równowagi. I spotkałam taką nauczycielkę właśnie jogi kundalini, która rozpoczęła ze mną bardzo fajną taką terapię poprzez właśnie praktykę jogi. No i to jest niesamowite. Robię to już 15 dzień dzisiaj. Robię to codziennie i będzie to trwało 40 dni albo i więcej, jeżeli będę chciała. Tak. I to jest coś, co właściwie każdy z nas może robić, bo to tak wygląda i tak, wiesz, brzmi yoga kundalini, no co to jest w ogóle, ale to polega na tym, że codziennie rano wstaję, no jeżeli rano nie mogę, no to oczywiście później w ciągu dnia i zaczynam od oddechu, znaczy siadam przez godzinę, ćwiczę oddech, Przez godzinę. tak, przez godzinę. Sama wtedy to robisz, czy z jej, że tak powiem, twoją trenerki asystą? Z asystą trenerki, która mi nagrała taką praktykę. A, I okej. ja już, powiedzmy, że przez ten 15 dzień to już nie potrzebuję jej, bo już wiem, jak to robić. I ten proces jakby ma różne etapy. To znaczy najpierw jest przygotowanie do tej praktyki, czyli ćwiczenie oddechów, Tak. ćwiczenia oddechowe. Potem są ćwiczenia fizyczne, czyli rozciąganie i te wszystkie figury znane nam właśnie z jogi, takie podstawowe, które sprawiają, że ta energia jakby zaczyna trochę lepiej w tym ciele Tak. płynąć. Jesteś trochę bardziej rozruszany, rozciągnięty. Potem następuje taki etap, który można pominąć. Ja akurat tego nie pomijam. Mantr, czyli sobie różne Wyjaśnij. rzeczy mantruję. To, Czyli wyobrażenie? czyli wyobrażenia i jakby taką, wiesz, intencję, którą mam dla siebie samej. To znaczy myślę o tym, gdzie tą moją energię chcę skierować, po co chciałabym Tak. dla siebie osiągnąć. Fajne. Więc to są takie afirmacyjne Tak. ćwiczenia. Można Robiłaś to kiedyś wcześniej, czy teraz Tak. dopiero zaczęłaś? Nie. Afirmacje to są bardzo takie, one zawsze były u mnie i zawsze mi towarzyszyły w życiu. Uważam, że są bardzo fajne i jak ktoś wie, jak wykorzystywać to i jest też konsekwentny, to naprawdę ma fajne efekty. Tak. No i jakby kolejnym takim etapem jest medytacja, to znaczy relaksacja, czyli jakby relaksujesz się, odpoczywasz, pozwalasz tej energii sobie płynąć. Potem kolejnym etapem jest medytacja, czyli wprowadzenie się właśnie w stan tu i teraz, takiej pustki w głowie. Okej. E, Wszystko podczas tej jednej tak, godziny. wszystko podczas tej I godziny. powtarzasz potem, to codziennie. tak, Fajnie. i powtarzam to codziennie. Jakie poczułaś, że tak powiem, różnice albo efekty już po tych 15 dniach? Widać w ogóle po tobie, znaczy nie znaliśmy się wcześniej, ale jesteś opanowana, spokojna i taką z dobrą energią cię widzę. Wiesz co, tak, bardzo mi to zmienia w głowie. Mam coś takiego, że jak zaczynam rano tymi ćwiczeniami oddechowymi, całą praktyką, to mam takie poczucie, że mam do końca dnia taką energię i właśnie ten spokój. On się tak przekłada na cały dzień. W biegu, jak biegałam, to było podobnie, tylko nie miałam tego spokoju. To znaczy moje ciało było aktywne, Tak. czułam, że jest silne i daje mi takiego kopa na cały dzień, ale w głowie nie miałam Był tego, chaos. w głowie był chaos. A tutaj Tak. mam coś takiego, że opanowałam właśnie ten chaos. Dobra, I podzielisz się tym, że tak powiem, adresem, linkiem, Oczywiście. bo nie to, że jest źle, ale zawsze można zrobić coś, mówię o sobie, lepiej. Mnie to interesują takie rzeczy, jak słyszysz zresztą ciekawość, to mój, że tak powiem, punkt wyjścia do nawet takiej rozmowy, z miłego spaceru, jaki mamy teraz. Ale może też inne osoby zainteresuje, żeby o tym poczytać. Słuchaj, oczywiście się podzielę z tym, tylko muszę najpierw zapytać moją panią Okej. mistrzynię, czy mogłabym tak tutaj się podzielić nią wszemi wobec, bo potem dziewczyna się od telefonów po prostu nie. Wiem, jak to jest. No ale Więc, dobrze. ale, bo tak naprawdę wiecie, to jest tak, że takich osób i takich praktyk jest bardzo dużo. Więc każdy może sobie, wiesz, to tak naprawdę nie chodzi o adres, tylko chodzi o przykład, o ten Tak. pomysł. I takich praktyk, czy różnych ćwiczeń medytacyjnych, oddechowych jest bardzo dużo w internecie, na YouTubie. Ja wiem, ale z drugiej strony wiesz, na czym bardzo zawsze polegam? Na tym, że jest coś godnego polecenia. Ktoś, kogo cenię, lubię, który wzbudza moje zaufanie, jeszcze może kogoś albo coś polecić. I ja powiem szczerze,
większość swoich decyzji, jakie podejmuję w życiu odnośnie różnych rzeczy, to właśnie Rozumiem. bazując na godnym poleceniu. Rozumiem. Dlatego jeżeli Ty mówisz, że jest to ciekawe, dobre, no to może kilka osób mogłoby, nawet nie do niej, ale wokół takiego tematu coś dla siebie zrobić. Tak, więc tak, polecam na pewno ćwiczenia oddechowe, czy to będzie yoga kundalini, czy to będą same ćwiczenia oddechowe, ale wiesz, tak naprawdę i też jako sportowiec to pewnie wiesz, że właściwie każdy sport też może być takim rodzajem medytacji. Bieganie też jest rodzajem medytacji. Nie wiem, chodzenie z psem i spacerowanie rano też jest rodzajem medytacji. Właściwie każda rutynowo powtarzana czynność może być dla Ciebie rodzajem medytacji. Tak. Więc Będąc szczególnie zdrowym nawykiem. Ja Dokładnie. też się na tym złapamy. O, w ogóle medytacji, to tylko jako ciekawostkę Tobie powiem, ale myślę, że większość osób, które nas ogląda, już o tym wie. Mamy w czwartki power walki, które tydzień w tydzień prowadzi psycholożka Joanna Flis. I ona zaprasza nas na wspólne medytowanie podczas spaceru, ale jej celem, który sobie założyła z nami, jest to, żeby wzmacniać uważność. Bo dzisiaj a propos tego chaosu, wiesz, wszystkiego, ilość bodźców i różnych innych działań, to z tą uważnością jest słabo. No, więc powerwalki też do tego służą. na przykład mogę Ci powiedzieć jedną rzecz, która mi się wydarzyła w ciągu tych 15 dni, bo jestem przyzwyczajona do tego, żeby wieczory spędzać oglądając jakiś fajny serial albo generalnie, wiesz, przed telewizorem, ale oczywiście z jakimś fajnym projektem. I to był taki standard. Wieczór to była kanapa i fajny projekt, serial, jakiś film i tak dalej. A teraz odkąd robię tę praktykę, mam coś takiego, że wiesz, tak mnie od tego jakoś odrzuciło, że ja nie jestem w stanie włączyć wieczorem telewizora, tylko muszę jakoś spędzić ten czas w takim bardziej harmonijny sposób. To znaczy, nie wiem, włączam sobie jakąś muzykę, siedzę, czytam, odpoczywam, nie wiem, rozpalam sobie tam jakieś, powiedzmy, moje olejki aromatyczne, które w ogóle mam fioła na punkcie aromaterapii, to już inny temat. Ale wiesz, każdy ma jakiś swój sposób na to, żeby sobie jakoś pomagać i każdy sposób jest bardzo dobry, jeżeli on Ci pomaga. Więc i właśnie mówiłam Ci kiedyś o tym, jak rozmawialiśmy wcześniej, że te rytuały, że my jako ludzie właśnie potrzebujemy rytuałów, które są powtarzane, które nam się kojarzą z czymś, co daje nam coś bardzo dobrego dla nas. Coś, co przynosi nam spokój wewnętrzny i znajdź sobie, co chcesz, co to jest dla Ciebie, to wiesz, to jakby Twoja sprawa. To może być każda rzecz, która Ci ten spokój przyniesie. Więc to jest bardzo fajne, że ta praktyka odrzuciła mnie od czegoś, co mnie bodźcowało zawsze na wieczór i przeniosła mnie w obszar takiego wyciszenia. Tak. I z tym, moi drodzy, myślę, że powinniśmy, z tym Karolina, myślę, że powinniśmy naszych drogich powerwalkerów i powerwalkerki zostawić, bo naprawdę dałaś do myślenia. Super, w ogóle fajne rzeczy opowiedziałeś. Gdzieś tam pierwotny plan był, zakładał dzisiejszego spaceru i rozmowy, żeby, wiesz, pokazać, jak ciężko macie w tym zawodzie, ale nagle się okazało, ile innych fajnych rzeczy masz do powiedzenia. Brawo. Dziękuję Ci za to. Ja również dziękuję. Fajnie. I dziękuję Wam również. No, miły spacer. Zapraszasz na Zapraszam co? na Powerwalka. A, na Mówcie Powerwalka. też innym. A zapraszasz też na spektakl. I zapraszam na spektakl, to już wcześniej zrobiłam, więc Tak. już nie chcę być nachalna, ale oczywiście zapraszam Was. Dokładnie. Więc wpadajcie i na Powerwalki, i do teatru. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy Wam za miły weekendowy spacer i co? I jutro pamiętajcie, że też Powerwalk. Chodzimy codziennie. Boże, ile my już tych Powerwalków zrobiliśmy, ale fajnie. Fantastyczna inicjatywa, naprawdę, fantastyczna. Cieszę się, dzięki, miło. To jest a propos tego paliwa, jak wiesz, słyszysz po zakończeniu spektaklu, jak wszyscy biją brawo i coś powiedzą miłego, to o Ciebie również. Dobra, to tyle. Pa, trzymajcie się. Dzięki, Karolina. Pa, dzięki. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym Powerwalk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Powerwalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.